Brak kontroli, brak regularności, zapominanie o posiłkach czy ciągła ochota na to coś, czego akurat może nie ma. To codzienność kobiet z ADHD, ale można ją zmienić i poczuć w końcu spokój. Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które mają ADHD lub czują, że mogą mieć ADHD. Ale co najważniejsze, zmagają się z zaburzoną relacją z jedzeniem, tak jak napady obiadania, zajadanie stresu, czy brak regularności, którego nie mogą rozwiązać. I wiem dokładnie, co czujesz. Bo większość z nich, prawdopodobnie tak jak ty, czuje, że ogarnia wszystkie inne elementy swojego życia, pracę, dom, ale pojawia się bardzo duży problem z taką prostą czynnością, jak jedzenie. I to, że z zewnątrz może wyglądać, że wszystko jest idealnie i wszystko pięknie ogarniasz, ale wewnątrz czujesz cały czas ten chaos, napięcie, presję, z którą bardzo ciężko sobie poradzić. Bo w ciągu dnia to ciągłe napięcie, kontrola, a wieczorami czy w nocy to głównie wyrzuty sumienia i zawód samą sobą. Bo ciągle czujesz, że walczysz, siłujesz się z czymś i niestety przegrywasz. Ale chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. To nie jest Twoja wina. To system, to kultura diet, to wszystko dookoła tego jedzenia i Instagramów, sociali i innych rzeczy, które generują po pierwsze tą presję związaną z tym jedzeniem, czy ciałem i wyglądaniem w konkretny sposób, ale przede wszystkim to, że metody, które tam są, typu diety, liczenia kalorii, to nie są rzeczy, które są przyjazne Twojemu mózgowi ADHD. I tak naprawdę działają trochę przeciwko niemu i tylko właśnie potęgują to wyrzuty sumienia a propos siebie, a propos jedzenia, a nie wspierają czy pomagają realnie w funkcjonowaniu długoterminowo, no bo jasne, przez parę dni czy tygodni to pięknie działa, ale problem się pojawia później. I jeśli masz ADHD, to zdiagnozowane lub jeszcze nie, to Twój układ nerwowy i mózg działają troszeczkę inaczej. Po prostu, po pierwsze, szukają dopaminy, czy to w jedzeniu, czy w innych aktywnościach, no ale na razie skupmy się na jedzeniu, czyli tym wysokosmakowitym, tym smacznym, tym dopaminowym, właśnie też przez to w nie częściej można uciekać. Ale również nakładają się na to inne elementy, takie jak częste przebodźcowanie, no bo mocniej i więcej odbierasz tych bodźców z otoczenia, które wpływa też na Twój stan emocjonalny, na to, jak Ty się czujesz, no i to, że później coś trzeba z tym zrobić. Jedzenie całkiem nieźle się po prostu sprawdza. To, że sygnały głodu i sytości mogą być opóźnione, albo tak naprawdę możemy ich w ogóle nie czuć, no co też utrudnia jedzenie regularnie, czy w ogóle jedzenie w ogóle. To, że może się pojawiać konkretna ochota na konkretną teksturę, typu chrupanie, gryzienie, po prostu bez konkretnego produktu, tylko ochota na to, żeby ciągle coś tam gryźć, która w ogóle nie jest uwzględniana w takim klasycznym myśleniu o diecie, czy zdrowym odżywianiu. Tego, że też są pewne wyzwania z samoregulacją w kontekście emocji, dużo większą niż u osób neurotypowych. I naprawdę to nie jest kwestia silnej woli, czy braku dyscypliny, czy czegokolwiek tam powiedzą. To jest coś zupełnie innego i wymaga innego podejścia. W zgodzie z Twoim mózgiem, bo wszystkie te mechanizmy, które się wytworzyły, zwłaszcza te wieczorne regulacje emocji w postaci jedzenia, to był element przetrwania, który wytworzył się po drodze gdzieś tam prawdopodobnie sam, po to, żebyś mogła przeżyć następny dzień, dotrwać do kolejnego dnia i względnie z nim sobie poradzić. I w mojej pracy widzę bardzo często, że kobiety z ADHD w ogóle nie potrzebują diet. Znaczy, przede wszystkim na dietach czują się w dłuższej perspektywie źle, bo generują więcej napięcia, więcej wyrzutów sumienia i one w ogóle nie pomagają, tylko przeszkadzają tak naprawdę w tej codzienności. Ale to, czego potrzebują, to zbudowania pewnego rodzaju systemów, które działają razem z tym mózgiem ADHD, a nie przeciwko niemu. Wykorzystują jego te lepsze i gorsze strony, ale przede wszystkim powoduje to, że nie musisz z nim ciągle walczyć. Dlatego zebrałem w jednym miejscu samo mięcho. Narzędzia, które pomogą Ci w codzienności w kontekście relacji z jedzeniem, samoregulacji i rozwiązań, które przede wszystkim działają. Czyli takie jak rozróżnienie głodu fizycznego od głodu emocjonalnego, tego co zrobić w momencie, kiedy już jesteś po napadzie, ale też przede wszystkim co robić wtedy, kiedy jesteś przed napadem, kiedy czujesz, że już to napięcie się zbiera, ale też co robić w perspektywie całego tygodnia czy miesiąca, żeby tych napadów było mniej, czy żeby po prostu ich intensywność zaczynała spadać, żeby móc się przyjrzeć temu wewnętrznemu krytykowi, tym krytycznym myślom, tym wyrzutom sumienia, które z Tobą są i systematycznie zmniejszać ich wpływ na Ciebie. To, żebyś była gotowa też na te gorsze dni, no bo wtedy, kiedy idzie dobrze, to idzie dobrze i w sumie tam nie potrzeba dużych zmian, tylko wtedy, kiedy idzie źle, kiedy nie masz siły, kiedy nie masz czasu, kiedy nie masz zasobów, to żebyś też wiedziała, co robić, żeby było dla Ciebie dobrze, wygodnie i żebyś mogła się zregenerować w inny sposób niż jedząc słodycze, czy zamawiając tam sobie innego maczka, ale generalnie rozwiązujemy problemy wszystkiego tego, z czym się mierzysz na co dzień. I składa się to z dwóch części. Pierwsza część to jest piękna statystyka, znaczy rzeczy, których możesz jeszcze nie wiedzieć o osobach z ADHD i relacji z jedzeniem, jaki to ma wpływ i jak te rzeczy wyglądają, czyli chociażby to, że osoby z ADHD mają prawie 4-krotnie większe ryzyko zaburzeń odżywiania w stosunku do osób
typowych, co pokazuje, że ta relacja z jedzeniem nie idzie w taką dobrą stronę, jeśli chodzi o neuroróżnorodność i ma ona bardzo duży wpływ po prostu na ten aspekt i to nie jesteś tylko ty, tylko to jest problem w kontekście całego funkcjonowania i budowy mózgu. Natomiast druga część to już są zadanka, to już są rzeczy, na których się skupiamy w kontekście pracy, zmiany, funkcjonowania, gdzie mamy mięcho i skupiamy się tylko na tym, żeby coś tam sobie wdrażać i wprowadzać. To co najważniejsze, ty nie musisz tego wrzucać wszystkiego naraz i w ogóle nie o to chodzi, bo nie chcemy cię przytłoczyć, tylko chcemy, żebyś wybrał sobie 1, 2, 3, może zadanka, zależy tak jak czujesz, jak widzisz, co ci siedzi, co ci nie siedzi i zaczęła powoli wdrażać zmianę, a nie rzuciła się w takim trybie 100% albo nic. Disclaimer, tutaj link do takiego filmu a propos jak radzić sobie z tym 100% albo nic. I to co najważniejsze, to ten e-book to nie jest kolejna dieta, kolejne zakazy, których ty masz się trzymać, tylko tak naprawdę uproszczenie jedzenia. To plan budowy relacji z jedzeniem dla osób z ADHD. To wszystko opiera się na zrozumieniu problemów, zrozumieniu ciebie w tym wszystkim, co się dzieje na co dzień, a nie na ciągłej walce. Dzięki niemu przestaniesz się karać, zaczniesz rozumieć, co się dzieje i z jakich powodów. I to co najważniejsze, odzyskasz kontrolę nad tym, co jesz, kiedy jesz i zwyczajnie odzyskasz w tym wszystkim spokój. Jeśli coś tobie mówi, że to wszystko jest o tobie, jeśli masz już dość obwiniania się i życia w tym błędnym kole, jeśli chcesz pierwszy raz zacząć od czułości, wyrozumiałości, a nie kar, zakazów i presji, to wejdź w opis tego filmu, a tam znajdziesz link do e-booka Pokonaj napady mając ADHD. A co najważniejsze, wszystko to możesz mieć właśnie w cenie dobrego obiadu w restauracji. Więc kliknij link w opisie i widzimy się po drugiej stronie. Cześć!